Cześć, Adam Ostrowski, fizjoterapeuta, a to 4. odcinek 4. sezonu serii Poćwicz, kiedy boli. Skupię się dzisiaj na zgięciu stawu kolanowego. Wielu pacjentów ma z tym problem, a skoro w tym sezonie zajmujemy się kolanem, no to trudno nie zahaczyć o temat torowania zgięcia. Mam dla Ciebie przygotowane 3 ćwiczenia, każde z nich będzie na wyższym stopniu zaawansowania, czyli myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Ćwiczenie numer 1 będzie polegało na tym, że kładę się na plecach i bez podnoszenia nogi zginam kolano do granicy swojego zakresu zgięcia, czyli jadę piętą po leżance. Załóżmy, że to jest mój maksymalny zakres zgięcia. I w tym momencie, kiedy już czuję pewien opór, pewne rozpieranie w kolanie, wycofuję się troszeczkę i z tego miejsca wykonuję ruch stopą, a nie kolanem. Czyli zobacz, zadzieram palce do góry. I jeżeli spojrzysz na moje kolano, to zobaczysz, że w momencie, kiedy zadzieram stopę w górę, na zasadzie dźwigni moje kolano wykonuje bierne zgięcie, więc w ten sposób mogę sobie powolutku, kawałeczek po kawałeczku stymulować zakres zgięcia w bezpieczny i delikatny sposób. Wykonaj takich ruchów kilkanaście do kilkudziesięciu. Oczywiście, kiedy zaczynasz lub masz większy ból w tym kolanie, no to musisz to robić troszkę ostrożniej, ale z czasem możesz pogłębiać zakres i wykonywać tych ruchów więcej. Swobodne ruchy. Kiedy podnoszę stopę, moje kolano zgina się, kiedy ją opuszczam, kolano lekko się prostuje. Wypróbuj to ćwiczenie i daj znać, czy sprawdziło się u Ciebie. Do ćwiczenia numer 2 przyda się pasek. Może to być pasek skórzany od spodni, może to być taki materiałowy, jak ja tutaj mam. I zwróć uwagę, że ten pasek wychodzi w kierunku podeszwy mojej stopy. To jest ważne, żeby dobrze wykonać to ćwiczenie. Przyda nam się ten chwyt. Połóż się na brzuchu i z pomocą paska zegnij staw kolanowy. I znowu załóżmy sobie, że tylko tyle mogę zgiąć nogę. Na dalszym etapie odczuwam rozpieranie w kolanie lub ciągnięcie z przodu uda. W tym momencie chwytam ten pasek tak jak worek ziemniaków albo jakbym zarzucał wędkę i napinam pasek, czyli staram się prostować nogę przeciwko sile tego paska. Utrzymuję to przez kilka sekund, wykonuję wdech i z wydechem odpuszczam nogą, a ciągnę rękami w kierunku zgięcia. Nie może to boleć. Możesz odczuwać ciągnięcie mięśni, możesz odczuwać napięcie się struktur wokół kolana, ale to nie może być ból. Wtedy po prostu odpuszczasz. I znowu na nowej barierze napieram, staram się prostować nogę, moje mięśnie napięły się, wykonuję wdech i z wydechem pogłębiam ruch. Oczywiście, jeżeli masz realny problem, te postępy w zgięciu nie będą tak wyraźne jak na tym filmie, ale pokazuję Tobie, jak to zrobić, żebyś dobrze mógł lub mogła to zrozumieć. Napieram, staram się prostować, robię wdech i z wydechem pogłębiam zakres. Na co musisz uważać? Żeby nie odrywać biodra, żeby nie wyginać nogi na boki i żeby nie wykręcać stopy. Także staraj się utrzymywać stopę i nogę równo w linii biodra. Ostatni raz to pokażę. Napinam pasek, liczę sobie 1, 2, 3, 4, 5. Wykonuję wdech i z wydechem pogłębiam. Teraz tak w przesadzony sposób pokazuję, żebyś mógł to zobaczyć. To było ćwiczenie numer 2. Ćwiczenie numer 3 będzie najbardziej zaawansowane i będzie wykonane w obciążeniu, także tutaj najbardziej ostrożnie należy do niego podejść. Szybkie cięcie i zaraz je pokażę. W ćwiczeniu numer 3 ustaw się na wprost czegoś bardzo solidnego. Może być to framuga w drzwiach, parapet, jakiś ciężki stół, coś, czego jesteś pewna lub pewny, że nie poleci razem z Tobą do tyłu. U mnie to będzie leżanka.
Przytrzymuję się leżanki, wypuszczam pupę wyraźnie do tyłu i zjeżdżam tyle, ile mogę do zgięcia w kolanie, czyli tak naprawdę do przysiadu. Teraz w moim przypadku byłby to aż taki zakres, ale żeby dobrze pokazać Tobie ćwiczenie, no to załóżmy, że moja granica zgięcia, w której pojawi mi się ból lub dalej po prostu nie mogę, jest tutaj. I w tej pozycji wychodzę nieco w górę. Ważne by było, żeby pupa była na wysokości kolan albo niżej. To jest jakby taki stopień zaawansowania. I z tej pozycji schodzę 5 cm w dół i wracam. 5 cm w dół i wracam. 5 cm w dół i wracam. I powtarzam to wiele razy. Kilkanaście razy należy wykonać taki mały ruch w górę i w dół. W tym ćwiczeniu nie zdziw się, jeśli odczujesz bardzo mocne napięcie i palenie mięśni czworogłowych. W końcu o to tutaj chodzi, żeby te mięśnie popracowały w takiej pozycji dużego zgięcia. Często mamy do czynienia z taką sytuacją, że mięsień czworogłowy jest silny, ale w pozycji dużego zgięcia traci tą kontrolę. I wychodzę. I w takiej pozycji możemy go porządnie poćwiczyć. To ostatnie ćwiczenie często proponuję pacjentom na koniec treningu jako takie ćwiczenie na dobitkę. Czyli wykonaliśmy już swoją pracę stabilizacyjną, wykonaliśmy dobre aktywacje i na koniec do zmęczenia robimy taką serię. To już wszystko, co dla Ciebie dzisiaj przygotowałem. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć! Jak podobał Wam się taki wystrój?